Joasia Cudziło. I Oskar Kuriata. Witamy Was bardzo serdecznie w naszym celnym podcaście, w którym rozmawiamy o technologiach w telekomunikacji i nie tylko. Dziś będziemy rozmawiać o tym, czy sieć 5G jest bezpieczna, trochę o mitach i faktach, a jest z nami Zdzisław Bernaciak. Witamy Cię bardzo serdecznie. Witam, dzień dobry. Zanim Cześć. oddam Ci głos, Zdzisław Bernaciak jest ekspertem w dziedzinie bezpieczeństwa, pracy i ochrony środowiska. To tyle ode mnie, a Zdzisławie, powiedz coś o sobie. Tak, jeszcze raz dziękuję za zaproszenie do dzisiejszego podcastu. To jest świetna okazja, żeby podzielić się doświadczeniem. Jestem faktycznie tym ekspertem w dziedzinie bezpieczeństwa po prostu pracy, ale również ochrony środowiska. Od wielu lat jestem związany z sektorem telekomunikacyjnym i również moje doświadczenia dotyczą tych aspektów, ponieważ na co dzień też sprawujemy nadzór nad bezpieczeństwem pracowników, którzy budują, utrzymują sieć telekomunikacyjną i tych pierwszej generacji, drugiej, trzeciej, dzisiaj po prostu piątą generację. Mam też doświadczenia i dostęp do wiedzy i praktycznej wiedzy i pomiarów, które też organizujemy w tym obszarze. Także dzisiaj cieszę się, że będę mógł podzielić się tą wiedzą. Super, my też się cieszymy, bo nie ukrywam, że ta pasja płynie z Twojego głosu, więc myślę, że poruszymy dzisiaj wiele tematów, które są tematami gorącymi, tak mogę o nich powiedzieć tak naprawdę, i wywołują dużo emocji obecnie. I cóż, chcielibyśmy się dowiedzieć tak na początek, wiem, że to jest pytanie bardzo obszerne, natomiast no właśnie, czy ta sieć 5G jest bezpieczna? Dzisiaj mówimy o 5G. Czym jest 5G? Zacznijmy w ogóle od tego, że mamy już doświadczenie w Polsce też dokładnie 30 lat, bo to warto przypomnieć, że pierwsza usługa radiofonii komórkowej, czyli to była głównie Centertel, może ktoś po prostu pamięta, wystartowała dopiero w 1992 roku, czyli w zasadzie mamy dokładnie 30 lat. Na świecie, no tak, 30 lat, ale na świecie rzeczywiście troszeczkę wcześniej, czyli lata 80., 90. jest początek, to jest pierwsza generacja. Pamiętajcie, że to były tak zwane cegły. Na marginesie też warto też wiedzieć, że wynalazcą takiego telefonu właśnie był Martin Cooper. Te telefony rzeczywiście wykorzystały zwykłą falę sinusoidalną. Pamiętajcie z jakiej fizyki, chociaż powiedziałem, nie chcę tutaj wchodzić głęboko w fizykę, ale fala sinusoidalna to był zwykły sygnał analogowy i głównie służył do transmisji głosu. Druga sieć generacji to w zasadzie już pamiętajcie już słynna Nokia. Kto nie pamięta, dzisiaj rzeczywiście robi się taka kultowa Nokia, wiele po prostu modeli, gdzie już poza usługą głosową mogliśmy już wysłać SMS-a, później w kolejności po prostu też MMS-a. Znaczy MS, przepraszam, to już była już trzecia generacja. I więc oczywiście tak samo dochodzi już możliwość transmisji danych, internetu. To jest bardzo istotne, że każda usługa, później jeszcze 3G dochodziły tak samo jeszcze już pakiet danych. Trzecia usługa i czwarta wchodzi już w zasadzie czwarta, może być, że wchodziła w usługi oparte na transmisji protokole IP, tak? Czyli w zasadzie nasz telefon stał się po prostu komputerem przenośnym, w związku z tym, czy mieliśmy dostęp do internetu, czy to mieliśmy danych, czy w różnej po prostu postaci, czy chcieliśmy oglądać filmy. I bardzo istotne w tym wszystkim, że te technologie po prostu powodują to, że zwiększa się prędkość. Wiadomo, że pierwsza technologia 5G nie dawała nam możliwości dostępu do internetu, natomiast trzecia, a teraz jeszcze czwarta technologia rzeczywiście zapewnia ten dostęp. I co jest po prostu ważne, kluczowa jest po prostu prędkość. Pamiętajcie tak samo, że każdy z nas chce oglądać, po prostu, może nie każdy, ale chce oglądać po prostu filmy, słuchać muzyki, żeby to rzeczywiście, albo nawet jakieś wydarzenia nawet na czasie. I jako przykład, nie wiem, czy ja oglądam po prostu piłkę nożną i pamiętam taką scenę finał Ligi Mistrzów w Londynie, gdzie bramkarz, jeden z piłkarzy ma streama po prostu z całą rodziną. Wyobraźcie sobie, że nagle, żeby to było możliwe, to muszą być odpowiednia infrastruktura, czyli w zasadzie, żeby stream z rodziną po prostu widać to i tyle tysięcy, 60-70 tysięcy na stadionie, a każdy rzeczywiście robi stream i oglądać. Jak to możliwe? No właśnie, żeby to było, to są pewne parametry tej sieci, także sieci 4G i tak bardziej tym 5G pozwala na to, żeby poprawić prędkość, bo to jest kluczowe. Ta pierwsza, powiedzmy, jak pamiętam sobie zanotowałem, sprawdzimy jeszcze to rzeczywiście w twoich dodatkach, sieć 2G to mniej więcej było 0,2 megabita na sekundę, sieć 3G to było powyżej 21 megabitów na sekundę, no praktycznie czwartej generacji to jest 300 megabitów, a teraz praktycznie to już mamy naprawdę kilkakrotnie jeszcze większe. Okej, no właśnie to było moje kolejne pytanie. Jaka jest największa różnica między 4G a 5G, tak? Bo tego 4G to się nie boimy, a 5G to się boimy. I pytanie właśnie, no czego się boimy?
Znaczy boimy się dlatego, że technologia wykorzystuje częstotliwość. Znowu wracam właśnie do fal. Pamiętajcie, że nośnikiem tych informacji, czy to będzie czy nasz głos, który jest przekonwertowany na sygnał cyfrowy, czy SMS napisane, czy zdjęcie wysłane, czy wszelkie inne w postaci dane, one muszą być transmitowane w określonym czasie. Tu ważnym elementem jest prędkość. Ale żeby ta prędkość była, bo pamiętajcie jeszcze jedno, że jak wracam do tego telefonu, sygnał, który jest emitowany, fale elektryczne, jest modulowany. Co to znaczy? Czyli zwykła fala sinusoidalna, ona jest modyfikowana w taki sposób, żeby wszystkim to był sygnał cyfrowy, zero-jedynkowy, tak zwany binarny. Teraz na przykład jeszcze modulacja polega, że te fale stają się już nie takie tylko wręcz nawet prostokątne. Wszystko po to, żeby zwiększyć prędkość. Prędkość jest istotna, dlatego że teraz obecnie mamy po prostu w technologii 4G mamy powyżej 300 megabitów na sekundę, natomiast sieć piątej generacji 5G powyżej 1000 megabitów, co pozwala nam rzeczywiście filmy, wydarzenia online możemy oglądać rzeczywiście bez żadnego opóźnienia. To jest istotne, ale jest jedno coś za coś, dlatego że ta technologia wykorzystuje jeszcze wyższą inną częstotliwość. To już była wykorzystywana po prostu w naszym otoczeniu przez inne urządzenia. To jest bardzo istotne, ponieważ częstotliwość jest jednym z tych parametrów, który ma bezpośredni wpływ na skuteczność transmisji łączności. Okay. No dobrze, to w takim razie, skoro już sobie wyjaśniliśmy pięknie historię wszystkich generacji sieci, to może zadam takie pytanie troszeczkę z innej strony. Jakie urządzenia mamy w domu, które używamy na co dzień, które emitują pole elektromagnetyczne? Pole elektromagnetyczne jest w naszym otoczeniu od setek lat w zasadzie, bo oczywiście począwszy od tego, jak wynaleziono po prostu prąd. Pamiętajcie, że tam, gdzie płynie po prostu prąd, mówię o urządzeniu aktywnym, gdzie po prostu płynie prąd, powstaje po prostu pole elektryczne i magnetyczne. Przez przypadek po prostu tutaj jeszcze przypomnę, że twórca Hans Ørsted przyłożył igłę magnetyczną od kompasu, przypadkowo odkrył w ten sposób, że przepływ prądu wytwarza pole magnetyczne, tak? W związku z tych urządzeń jest wiele. Począwszy z tym, że mamy Wi-Fi, powszechnie Wi-Fi, mamy Bluetootha, mamy też, to są te urządzenia, które rzeczywiście wykorzystują, chociażby router Wi-Fi wykorzystuje pasma i 2,4 GHz i ten zakres. Ale tak samo po prostu mamy jeszcze inne urządzenia w domu, również urządzenie, które emituje po prostu pole elektryczne i magnetyczne, czy pole elektromagnetyczne razem. To może być kuchnia indukcyjna, świetlówka po prostu, która też generuje po prostu określone też pole. Tych urządzeń jest wiele. Oczywiście najmniej chyba emitują teraz po prostu telewizory LEDowe. Kiedyś te kinoskopy były dużo po prostu więcej, ale w naszym otoczeniu jest dużo więcej. Co więcej, pytałeś o urządzenia, ale warto tutaj pamiętać o tym, że źródłem wytwarzania pola elektrycznego, magnetycznego jest również człowiek. Może to zabrzmi tak, ale taka jest po prostu prawda. Nasz mózg jest również po prostu źródłem, które wytwarza pole elektryczne, czego dowodem jest to, że nasi naukowcy w medycynie wykorzystują chociażby badanie EEG, że mamy mnóstwo elektrodów przypiętych i po prostu badamy zapisy właśnie w oparciu. Co więcej, chociażby sygnał elektryczny z mózgu, gdzie naszych komór sercowych i te powoduje skurcz rozkład. W związku z tym człowiek jest źródłem również tych, że tak powiem, pola elektrycznego i magnetycznego. Elektrycznego, przepraszam, tutaj w tym przypadku. Także jest tych urządzeń po prostu tutaj można rzeczywiście, bardzo często też porównujemy pewne wartości, bo mówiąc o polu, można rzeczywiście tutaj mówić o ich jednostkach po prostu, bo to są składy elektryczne, czyli pole elektromagnetyczne składa się ze składowej elektrycznej i ona najczęściej jest mierzona w jednostce, jaki jest volt na metr, składowa magnetyczna w amperach na metr, albo przy wysokich częstotliwościach to są głównie gęstość mocy w watach na metr kwadratowych. Czy to się da zmierzyć? Słuchajcie, mówimy o czymś, czego nie widać, nie słychać, nie czuć, ale to się da zmierzyć. W związku z tym często, gdy ludzie mają jakieś objawy, to najprostszym sposobem jest to dokonać po prostu pomiarów. I oczywiście takie pomiary są w badaniach, po prostu pytałeś tak samo o urządzenia mniej więcej 15 cm od takiego klasycznego routera. To może być około 4 po prostu V na metr. Powiedzmy, ale świetlówki zdecydowanie na przykład może być 10 V na metr. Wszystko w zależności od mocy danego urządzenia, tak? Także to pole jest w otoczeniu nas, ale nie szukajmy tylko w samym otoczeniu. Pamiętajcie tak samo, że źródłem fal elektromagnetycznych tworzą pole i są również naturalne źródła. Nasza Ziemia, nasze dwa bieguny też po prostu wytwarzają i to uwaga, zwykle to jest około, w zależności od literatury, czyli pole elektryczne między naszymi biegunami północnym i południowym, po prostu tutaj, czyli plusem, minusem, to można po prostu powiedzieć, to jest około 100 V na metr, a w okresie burzy na przykład to może wzrosnąć kilkakrotnie więcej. Trzeba pamiętać, że te dopuszczalne poziomy, które uznane są za bezpieczne, są definiowane dla określonego zakresu częstotliwości pola. Dlatego też po prostu
to wtedy jest obiektywne. Niestety często rzeczywiście spotyka się, że ktoś po prostu porównuje zakres częstotliwości zupełnie jeden zakres z drugim zakresem. Tam są zupełnie inne wartości. Dla telefonii komórkowej, gdzie zakres teraz jest wykorzystywany od 2 GHz do 300 GHz, normy dopuszczalne tego pola jest 61 V na metr, jeśli chodzi o skład elektryczną. Gęstość mocy to jest 16 setnych ampera na metr, a gęstość mocy jest w watach około 10. Także to też, słuchajcie, nawet daleko nie szukać. Ludzie muszą zrozumieć, że słońce, tak? No bez słońca trudno żyć. Gdy mówię o szkodliwości, słońce naprawdę potrzebujemy go do życia i nie trzeba przekonywać, ale sami tak samo wiemy, że ludzie nieraz doświadczyli, że słońce też potrafi być szkodliwe, jeżeli rzeczywiście jest stosowane w nadmiarze. Podobnie z falami. Jeżeli stosujemy ich w nadmiarze, są krzyżowe pewne wartości, no to mamy po prostu problem. Promienie słoneczne też potrafią i poparzyć, i powodować uraz słoneczny, także chociażby przykład ze słońcem, tak? Tych źródeł jest więcej. Generalnie fale są podzielone na widmo fal i jako jonizujące i jonizujące. Bardzo często, gdy w takich dyskusjach, protestach ludzie często mówią, a to promieniuje, jak porównują to z promieniem gamma, promieniem rentgenowskim, to są zupełnie inne zakresy. To są inne zakresy. Jakie najczęstsze zarzuty padają? Jak na nie odpowiedzieć, tak? Bo rozumiem, że te zarzuty nie wynikają, no nie wiem, ze złośliwości, tylko nie wiem, czy z niewiedzy, czy ze strachu. Jakie są te fake newsy, które najczęściej się powtarzają? Ja słyszałam o, nie wiem, 5G powoduje nowotwory, bezpłodność, no różne naprawdę tezy były stawiane i pytanie, jak to się ma do rzeczywistości? Rzeczywiście w ostatnich latach tych, nawet słuchając protestów, bo nie ukrywam, że śledzę tak samo też, zresztą są dostępne zapisy chociażby na YouTubie z protestów i słuchując się w głosy tych ludzi, nasuwa się jeden prosty wniosek, że ludzie bardzo często nie wiedzą, o czym mówią, albo często nie są niedoczesne informacje. I tu przykładów jest bardzo wiele. Jeden z takich przykładów jest to, że ludzie próbowali połączyć epidemię COVID-19 z 5G, co jest zupełnie nieprawdą. Nie ma żadnego związku, że nie ma żadnego po prostu związku. Były tak samo po prostu próby, że jednak to jest, że gdzieś się nie rozsilne po prostu promieniowanie. Słowo promieniowanie bardzo oddziałuje na ludzi, bo najczęściej ludzie kojarzą sobie to promieniowanie z promieniem rentgenowskim, gdzie ktoś robi prześwietlenie. I pamiętam taki właśnie, że na pani, proszę sobie wyobrazić, że ten pan technik to ma taki fartuch, taki ołowiany, a tutaj my mieszkamy przy tym i co będzie, tak? W związku z tym to jest nieuzasadnione, po prostu ludzie nie zrozumieją. Jedną z przyczyn jest to, że ludzie nie wiedzą, że można zweryfikować taką wiedzę i powielają te rzeczy. Też trzeba stwierdzić, że dużo fake newsów powoduje, że wiele osób na tym zarabia. Dlatego też po prostu ludzie, którzy żyją w swojej bańce takiej informacyjnej, dają się, że tak powiem, muszę powiedzieć prawdę, nabrać, bo na przykład w internecie można kupić na przykład baldachim, który nad łóżkiem można zawiesić, żeby jak tak samo taka siateczka w kuchence mikrofalowej, żeby nie wypuszczała już poza obręcz tego łóżka, znaczy nie docierały tam fale, tak? Tak samo ktoś sprzedaje jakieś naklejki, tak zwane tarcza kwantowa, która zmniejsza, że ludzie to kupują, tak? Ludzie wierzą w to. Natomiast prawda jest taka, że to jest po prostu to jest naciąganie. Tak powiedziałem, żyjemy z falami klimatycznymi, tymi naturalnymi i tymi sztucznymi, które wytworzył człowiek już od tylu lat. W tych protestach powiedziałem, nie ukrywam, że muszę nawiązać tak samo wiele lat temu, gdy pracowałem dla jednego operatora, był protest, gdzie byłem zaproszony też eksperta, żeby powiedzieć, jak ich przekonać, że to, co jest na dachu, ta konstrukcja i te anteny, system radiowy, że one są bezpieczne. Jak to przekonać? Rzeczywiście to było duże wyzwanie, żeby nie mówić o Faradaju, o Hershey, o Maxwellu, tych wszystkich odkrywcach, którzy przyczynili się do tych wszystkiego rozwoju po prostu pola elektrycznego i tych wszystkich teorii i rozwiązań i tak dalej. Rzeczywiście najlepszym rozwiązaniem, żeby ludziom pokazać prawdziwe pomiary. Ludzie byli zaskoczeni, gdy poprosiliśmy firmę akredytowaną, która miała mierniki i żeby zmierzyć dokładnie te wartości w ich domu, tam gdzie mieli obawy. Jakie było miłe zaskoczenie, że ludzie, ojej, to ja nie wiedziałam, że wartość przy tym moim telewizorze jest dużo większa od tej wartości, gdzie wyłączmy telewizor. Nagle zobaczyli, że rzeczywiście ta wartość jest bardzo znikoma, mała. Dlatego też tutaj wracając do tego, nie jest łatwo, ten temat nie jest łatwy, trzeba to po prostu mówić nie językiem fizyka czy inżyniera, tylko trzeba mówić naprawdę prostą metodą, co to jest ta fala. Nawet jak mówimy ludziom o fali, to na przykład możemy to porównać, na przykład rzucasz kamyczek do wody, mówimy o fali mechanicznej, ta fala się rozprzestrzenia, tak? Rozchodzi, a to jest fala, to jest fala mechaniczna. Stukam w ten stół i dokładnie mój palec jest źródłem fali, ona się rozchodzi po stale, fale mechaniczne. Tutaj te fale inaczej się rozchodzą. Trzeba ludziom pokazać, że ta fala po prostu
też ma swoje wartości, przy źródle są większe, że jednak tak zwane pole bliskie, a czym dalej jest, ta wartość maleje, tak? Także tutaj brak tej wiedzy po prostu powoduje, że ludzie rzeczywiście po prostu się boją. Większy jest stres spowodowany tą niewiedzą. Niestety dochodzi do desperackich takich protestów, że nie tylko w Polsce, ale w Europie, na świecie było właśnie próby podpalenia masztów, wieży w Polsce też, albo próby dewastacji, gdzie rzeczywiście odkręcono po prostu podstawę konstrukcji i cała wieża została przewrócona. Smutne jest tym, że tania wiedza, można powiedzieć, ta desperacja tych ludzi wynikająca głównie z niewiedzy, z braku dostępu, nawet gdyby chcieli dowiedzieć się, że dzisiaj może sprawdzić w swoim miejscu zamieszkania, jakie są te wartości i wiedzieć, że praktycznie są znikome wartości. Takie podpalenie po prostu powoduje, że nagle ludzie dopiero przekonują się po fakcie, że żyjemy cały czas telefonem, jesteśmy jakby po prostu o tej technologii częściowo uzależnieni w ten sposób, że trudno wyobrazić sobie, że nie mogę zadzwonić do dziecka, do żony, ale ewentualnie po prostu na pogotowie, do lekarza. I ludzie zauważyli, że nagle nie było dostępu do internetu, do telefonów. Był dramat, bo okazuje się, że mamy tyle milionów połączeń telefonowych do pogotowia. Okazuje się, w tym miejscu, gdzie to podpalono, nie było dostępu, ludzie nie mogli się dowiedzieć na pogotowie. I to jest dramat, to jest po prostu ewidentnie po prostu szkoda dla ludzi. Ludzie nie mogli pracować zdalnie, dzieci nie mogli dać lekcji. Tu tak konkludując, przypomnę sobie taką teorię, ale taki nagłówek moich kolegów z branży, gdzie pisali podczas pandemii: pamiętaj, dzięki komu możesz pracować zdalnie. To też pokazuje, że właśnie jakby ta praca, dostęp do tych technologii nam ułatwia. I tak powiedziałem, tutaj jeszcze raz wiedza. Tutaj wspomnę, że warto zwrócić uwagę, że więcej bym zrobił, żeby rozpowszechniać tę wiedzę, właśnie podcastami, żeby ludzie na przykład wiedzieli, bo myślę, że wiele osób nie wie, że rok temu, dokładnie ponad rok temu, stworzono w Polsce taką bazę informacyjną, która nazywa się C2PM, czy tak dokładnie. Jest to olbrzymia baza stworzona między innymi z udziałem specjalistów z Instytutu Łączności, gdzie gromadzi wszelkie wyniki pomiarów. Czyli na przykład, jeżeli kogoś nie przekonują badania naukowe, czy to na poziomie różnych instytutów europejskich, czy krajowych, czy międzynarodowych, czy pod agendą ONZ, to najprostszą formą jest to, że po prostu mogę sobie to sprawdzić, bo to się da zmierzyć, tak? Oczywiście też przestrzegam, bo w internecie było tak, że można sobie kupić miernik. To nie jest łatwo. To trzeba mieć, rzeczywiście wiedzieć, jak mierzyć, są metody, gdzie mierzyć, ale dzisiaj powiedziałem, jest baza CIP-PM, która naprawdę można wejść, wpisać adres. Jeżeli wiesz, na twoim dachu w miejscu jest taka, możesz sprawdzić, jaka jest wartość. I tutaj na przykład też warto zwrócić uwagę, że gdzieś tutaj sprawdzałem ostatnie sprawozdania. Pomiary, które wykonałem w całym kraju właśnie w ostatnim roku, to średnio to jest 1,2 V na metr. Mhm. A nie, czy jeszcze to jest rzeczywiście, gdy odniesiemy to do norm, bo te normy zostały zmienione 2 lata temu, dostosowane do unijnych standardów, mamy 61 V na metr. Czyli to jest praktycznie niecałe 2% wartości dopuszczalnej. Czyli zobaczcie, jak mam dużą po prostu poduszkę. To tak samo, gdy wam dzisiaj mówiłem, że ten router to jest mniej więcej 4 V, świetlówka może troszkę więcej. My też wiemy, jakie są rzeczywiste pomiary, ponieważ robimy też pomiary do celów BHP, żeby ludzie, którzy pracują przy antenach, zmieniają jumpera, wymieniają anteny, wizują tego typu rzeczy. Także tutaj naprawdę najprostszy sposób, żeby ludzi przekonać, to głównie, żeby mieli dostęp do pomiarów i to się już dzieje, żeby wiedzieli, jakie są wartości. To ja trochę stanę po drugiej stronie tak przekornie. Wyobrażam sobie 75-letnią panią Nowak, która nie korzysta do końca z internetu i dostęp do takich badań może mieć ograniczony. Co możemy zrobić, żeby przekonać tę osobę? Bo tak jak myślę, naprawdę, raczej nie chcą źle, po prostu się boją i to jest starsza pani, która, właśnie, nie sprawdzi tych badań, nie pójdzie do tego instytutu. Co możemy zrobić, żeby popatrzeć właśnie z perspektywy tej osoby i jak możemy przygotować tę wiedzę, żeby ułatwić to zrozumienie? To się już w zasadzie dzieje, bo wspomniana przeze mnie baza SIM2PM właśnie umożliwia dostęp. Czyli w zasadzie, gdybym poszedł do swojej po prostu babci, to wziąłbym rzeczywiście sprawozdanie, można je wydrukować, ono jest dostępne na tej stronie, w tej bazie, gdzie pokazana jest metodyka. Nawet taka metoda, bym powiedział, obrazkowa, ponieważ w tych sprawozdaniach, które są przedstawiane na potrzeby właśnie monitorowania wartości dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w naszym kraju, są również po prostu pokazane punkty, w którym miejscu było to pomierzone, jakie są wartości. W związku z tym często są też informacje o charakterystyce anten, jak ta antena promieniuje, czy w jakim kierunku te fale się rozchodzą. W związku z tym bardzo często nawet pokazywanie wręcz po prostu obrazków, po prostu pokazuje, że babciu, spójrz,
to pole, które jest niebezpieczne, kończy się tutaj, a tu praktycznie mamy wartości już znikome i nie ma po prostu powodów to obaw. To jest daleko, to jest praktycznie, to jest daleko od siebie, a jednocześnie jest to pożyteczne, tak? Także to rzeczywiście są metody, że można przekonywać. Natomiast trzeba większą uwagę zwracać uwagę, żeby jednak zwracać uwagę na fałszywe informacje, które są albo niedoczytane. Jeden z takich przykładów może być to wniosek naukowców, dużej grupy naukowców, którzy w otwartym liście wystąpili do agencji ONZ-owskiej, żeby jednak ostrożnie podchodzić do technologii 5G, bo chcą badań, tak? I słusznie, tak? Tylko że ktoś nie doczytał, że w tych liście nie było napisane, że to jest szkodliwe, tak? Ktoś pokazuje babci, na przykład, babciu, zobacz, tu napisali, że to jest szkodliwe rzeczywiście, że powoduje raka i można umrzeć, że bezpłodność i inne rzeczy, że włosy wypadają, że kury jajek nie niosą. Wiele innych pomysłów jest. Takie rzeczy często rzeczywiście, że jeden z lekarzy mówił, że żona chce też grillować. W związku z tym tutaj te określenia są tak różne, one są dramatyczne i ludzi to może przerażać. Porównują bardzo często te fale do kuchenki mikrofalowej. W związku z tym tu bardzo trzeba, żeby ludzie mogli zrozumieć. Babci też po prostu powiedział, że oczywiście jest wiele po prostu badań, z których wynika, że jedyne skutki to mogą być skutki termiczne, nagrzanie, ale powiedziałem, to nie penetruje wewnątrz naszego ciała, tak? Czyli w zasadzie są po prostu badania. Można do tych badań dotrzeć. Oczywiście może tak samo spotkać się, że jedni zaprzeczają drugim tym badaniom, podważają. To rzeczywiście jest duże zamieszanie, ale jeżeli nawet komuś to nie wystarcza, to najprostszy sposób, powiedziałem, to da się zmierzyć. To nie jest coś, co jest poza naszym zasięgiem. To naprawdę da się zmierzyć. A mnie interesuje jeszcze jedna kwestia. Mówię, że są pomiary, są normy. To w takim razie, czy istnieje jakiś organ, może na poziomie państwowym, bo na unijnym wątpię, który się zajmuje weryfikacją, czy faktycznie te normy są utrzymywane? Tak, nie tylko na poziomie europejskim, ale również przede wszystkim mamy polskie przepisy dostosowane do unijnych. W związku z tym tutaj warto sobie powiedzieć po prostu, na czym to polega, czyli zanímkolwiek wybudujemy instalację telekomunikacyjną, mówię radioinstalację, tak? Bo w zasadzie sam masz, to jest czy wieża wolnostojąca, czy konstrukcja spocza, to jest element, na którym są mocowane urządzenia radiowe, czy to będzie antena, czy urządzenie typu radio remote unit, czy takie urządzenia kontrolne danej jednostki, feedery i tak dalej. Natomiast w zależności od mocy nadawania te instalacje są zgłaszane, czyli są specjalne formularze i to wszystko podlega monitorowaniu. Tak powiedziałem, ta sama baza, którą wspominałem, baza C2PM, gromadzi te wszystkie dane, czyli możesz tak samo, to jest tylko przykład monitorowania i począwszy od władz lokalnych, które dają decyzję, tak, bo musimy zgłosić taką instalację, sprawdzają rzeczywiste pomiary. Tam nikt nie pokazuje projektu, tylko pokazuje rzeczywiste pomiary, czyli do zgłoszenia takiej instalacji dołącza się rzeczywiste pomiary. Te pomiary są wykonywane przez laboratoria akredytowane. Są określone normy, są polskie przepisy, które określają, jak wykonywać te pomiary, jak je dokumentować. W związku z tym tu już na poziomie lokalnym władze lokalne otrzymują zgłoszenie, sprawdzają, podtrzymują i dopuszczają jakby do użytkowania tej instalacji. Również takim kolejnym organem jest Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, który to monitoruje. Są tutaj jeszcze, patrzę najnowsze, Główny Inspektor Ochrony Środowiska, który jakby nadzoruje pracę wojewódzkich, chociażby mam najnowsze po prostu tej publikacje z tego roku, z sierpnia. Także opublikował te właśnie wyniki najnowsze, w związku z tym tutaj Główny Inspektor Ochrony Środowiska przez swoje agendy wojewódzkie, jednostki po prostu to wszystko monitoruje. Również na przykład Sanepid też tak samo jest załączony, czyli mamy organy państwowe i samorządowe, które mają udział w tym procesie, jest to monitorowane. No dobrze, Zdzisławie, wspomniałeś o telefonach komórkowych, które każdy z nas nosi w kieszeni, a ja bym chciał zapytać ze swojej strony teraz o inne urządzenia, które każdy z nas ma, nie tyle co w kieszeni, ale w domu, o router Wi-Fi. Czy taki router, powiedzmy na przykład, ja ściągam film, ogląda moja dziewczyna film obecny i chodzi mi o to, czy większa ilość ściągniętych danych ma wpływ na rozprzestrzenianie się takiego pola elektromagnetycznego z tego danego routera. Zacznę od tego, że router, jak już wspomniałem, jest źródłem, które wytwarza pole elektromagnetyczne. Najczęściej router wykorzystuje częstotliwość, czyli pasmo 2,4 GHz. Natomiast zmierzone wartości, bynajmniej tak faktycznie zmierzone wartości 15 cm od routera, to jest, powiedziałem, w zależności od modelu, od jego mocy, bo to też jeszcze trzeba zwrócić uwagę, że jeden drugiemu nie jest po prostu równy, czyli jest też kwestia różnic też tak samo mocy tego routera, ale to jest 4 V, tak bynajmniej z wyniku 4 V na metr, czasem po prostu 5, także gdy odniesiemy te wartości zmierzone faktycznie tego routera, to widzimy, jak jeszcze jest daleko do tej wartości bezpiecznej. Natomiast trzeba pamiętać tak samo, że mówiąc o falach, fale
odbijają się, ale tak działam. To też czasem jest zaleta po prostu w odbiorze, ale tak samo pamiętajmy, że czym dalej ten router od nas, to lepiej. Lepiej. To działam. Tutaj nawet można stosować taki wzór prawa odwróconych kwadratów, czyli wartość danego parametru, czy zjawiska fizycznego maleje z kwadratem odległości. W związku z tym ta wartość, to mówiłem, 15 cm od, ale już praktycznie 30 cm, ta wartość może być dużo po prostu mniejsza. Czyli nawet jeżeli ktoś powie, że no dobrze, podałeś, że mamy 4-5 V na metr zmierzonych od 15 cm routera, no ale no widziałem, czym dalej, tym bezpiecznie, taki jest wniosek, tak? Rozumiem, ale niezależnie od tego, nawet jeżeli położyłabym głowę na routerze, to Nie, zdecydowanie nie. Tutaj, żeby nie było... jest bezpiecznie, bo to... Nie, to też jest w zasadzie, pamiętajmy, że bazujemy na jakichś informacjach, na badaniach, natomiast jest tak samo też w badaniach zalecana ostrożność, tak? W związku z tym, nawet jeżeli nie ma dzisiaj jeszcze takich jednoznacznych badań, że te pole nie przenika w głąb ciała, tak? To dobre są zasady w ten sposób, żeby jednak korzystać z rozsądkiem po prostu z tych urządzeń, tak? I nie spać z telefonem pod poduszką, bo tak samo nawet telefon jest po prostu w takim trybie czuwania, on też wysyła impulsy, że utrzymuje łączność ze stacją po prostu bazową, tak? Czyli dobrze rozumiem, że im fala krótsza, tym dla nas lepiej. Czyli teoretycznie takie postawienie wieży skraca nam tę falę, więc jest dla nas bezpieczniejsze niż to, że telefon musi się połączyć z dalszą wieżą? Czy ja to dobrze rozumiem? No nie, muszę to skorygować. Poproszę. My potrzebujemy inaczej. Większa częstotliwość to może nie krótsza, inaczej, niższa fala. Fala jest opisywana, herc, to już tu wspomniałem o hercu, jest długość fali, czyli jakby pełna wychylenie amplitudy, tak? Natomiast jeszcze jest amplituda, czyli wysokość fali. Widziałem, my w technologii 5G stosujemy falę, która ma 1 mm. 1 mm tylko. Dla porównania powszechne technologie 12, 33, to można tak samo liczyć z wzoru, tak? Jeśli chodzi o wysokość fali. I teraz my potrzebujemy tej częstotliwości, nie to, żebyśmy się tam dobrze czuli. Inaczej, my potrzebujemy tej częstotliwości po to, żeby można transmitować więcej. Fale elektromagnetyczne są nośnikiem, tym medium, które transmituje energię. Czyli w zasadzie, żeby, mówiąc kolokwialnie, przenieść słonie, mówiąc o transmisji, kolokwialnie tak, że chcesz ściągnąć film, to potrzebujesz taką częstotliwość, ponieważ długie fale będą zajmowały dużo czasu. No i będziesz chciał coś oglądać online, nie jesteśmy w stanie. Po prostu, a ty chcesz online. W związku z tym, jakby ta częstotliwość ma wszystkim wpływ na to, żeby dostosować te nasze po prostu potrzebne technologie, żeby stosować chociażby w czasie rzeczywistym różnymi urządzeniami. To mówimy tak samo o kolejnej usłudze Internet of Things, czyli w zasadzie mając telefon mogę rzeczywiście wysłać sygnał i nagle zamknę za chwilę żaluzję, żeby nie było ciepło w domu, tak? Mogę włączyć telewizor, mogę włączyć kotłownię. To też się dzieje w rzeczywistym, tak? Dzisiaj tak samo inkaset pan kiedyś chodził, spisał liczniki, a dzisiaj może online odczytywać po prostu, bo ma nakładkę na liczniku, a łączy się z stacją bazową i ma ona odpowiedź. Także tu, jeszcze raz, te fale milimetrowe są głównie po prostu po to, żeby zwiększyć transmisję i prędkość internetu. Okay. O to chodzi. Natomiast pamiętaj, że częstotliwość ma oczywiście po prostu wpływ na wielkość, parametry pól elektromagnetycznych, które tworzy po prostu fale elektromagnetyczne, tak? Także tutaj częstotliwość, ta wysoka częstotliwość, tak jak powiedziałem, niska po prostu fala jest głównie po prostu po to, żeby transmitować więcej, żeby internet był szybszy. Okej, super. I ostatnie pytanie z mojej strony to, który kraj jest twoim zdaniem, powiedzmy, zamknijmy się do Europy, najbardziej świadomy tego, że 5G jest, mówiąc kolokwialnie, okej? Próbowałem dotrzeć do takich danych. Skupiałem się na dostępnych analizach. Były jakieś próby badania tej wiedzy, ale bez jakichś większych rezultatów. Ostatnio na konferencji w sprawie właśnie poświęconej właśnie technologii 5G, organizowanej przez Instytut Łączności, padło stwierdzenie, że Polska i chyba Nowa Zelandia czy Australia są wiodące kraje, które rzeczywiście w ciągu ostatniego roku dużo zrobiły dla edukacji.
I tutaj trzeba przyznać się, że tak, że jak szukam często źródeł na stronach WHO, Światowej Organizacji Zdrowia, to tam często albo są starsze, albo już nieaktualne. Natomiast bardzo dużo rzeczy, i tu kłaniam się, że tak powiem, w stronę panów inżynierów, kolegów Instytutu Łączności, którzy zrobili bardzo fajną robotę. Między innymi to, co wspomniałem, to oni są twórcami, czy współtwórcami tej bazy, że udostępniają po prostu te pomiary, ale dużo konferencji, zapraszają naprawdę ludzi i tych przeciwników, zwolenników. Tutaj kilka nazw mógł też wymienić w sposób tutaj profesor Leszczyński, wielu innych, którzy po prostu mają wątpliwości, ale dyskutują. I tak samo, że jest Politechniki Warszawskie, badają. W związku z tym, wydaje mi się, że to twoje pytanie, że Polska w ciągu ostatniego roku zrobiła duży po prostu postęp. Nawet gdy szukam czegoś, jakiejś informacji, nie spodziewałem się, że jest ich coraz więcej. Takie strony jak Na Fali Nauki, nawet, nie wiem czy wiecie, ale z inicjatywy właśnie grupy właśnie Polskiej Izby Telekomunikacji i Informatyki podejmą tak samo działanie, bądź zasięgu, nie daj się ogłupić, różne takie hasła, żeby udostępniać, żeby ludzi rzeczywiście edukować. I to się dzieje, tylko trzeba jeszcze bardziej rozstrzygnięć. Tak powiedziałem, ten postać temu służy. Wydaje mi się, że naprawdę jesteśmy, jeśli chodzi o Polskę, jesteśmy w czołówce. Tak mogę powiedzieć, nie znam wszystkich badaniów, ale jesteśmy w czołówce, jeśli chodzi o edukację. To się dzieje, to jest kwestia roku, ale czas będzie działał na naszą korzyść. W związku z tym mam nadzieję, że z każdym miesiącem będzie jeszcze lepiej. Nawet takie widziałem scenariusze, które pozwolą badać mity, bo na przykład pewnie widzieliście takie mity, że zróbmy ćwiczenie na przykład, że 2 telefony komórkowe i nagle czy on podgrzeje jajko, tak? Czy na przykład, bo popcorn. Widziałem takie po prostu filmy, często manipulacje, tak? To można zrobić. I okazuje się, że nie udało się. Nie udało się. Jajko nadal jest surowe po prostu i jeszcze się rozbiło, tak? Ten popcorn nie. W związku z tym są scenariusze, żeby nawet na poziomie edukacyjnym różnych szkół podstawowej, czy liceum, czy nawet na studiach, żeby ludzi edukować prostymi metodami. Super. To jak zobaczę kogoś z taką płytką na telefonie ochronną przeciw 5G, to zaproszę serdecznie do posłuchania naszego podcastu. Dobry pomysł. Super. To ja mogę w takim razie zachęcić naszych widzów do zadawania pytań w komentarzach i mam nadzieję, że uda nam się wspólnie jeszcze spotkać i może podpowiadać na najczęściej pojawiające się pytania, bo myślę, że będzie ich dużo i ten temat, ja sama mam jeszcze wiele pytań, niestety musimy powoli kończyć, natomiast bardzo, bardzo się cieszę, że rozpoczęliśmy, myślę, że serię rozmowy na temat 5G i cóż, ja od siebie bardzo dziękuję. Dziękujemy bardzo. Bardzo za dziękuję. czas przede wszystkim. Dziękuję Za wiedzę bardzo. udzieloną. Super. Dzięki Dziękuję. bardzo Zdzisławie. Dziękuję. Dzięki drodzy widzowie i zapraszamy oczywiście na kolejny odcinek Celnego Podcastu.